Serdecznie zapraszam do odcinka 4 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Gnostycy część 1. W poprzednim odcinku 3 Konflikt interesów opowiedziałem o ważnej różnicy pomiędzy religią judajską a katolicką. W tym odcinku opowiem o sekcie występującej przeciwko chrześcijaństwu, jak również ortodoksyjnemu judaizmowi. Pierwszą szkołą myślenia, która stworzyła schizmę, czyli rozłam w chrześcijaństwie, była grupa sekt znanych pod nazwą gnostycyzmu. W czystych formach gnostycyzm miał na celu uzupełnienie wiary wiedzą prawd wiecznych i nadanie szerszego znaczenia chrześcijaństwu poprzez powiązanie go z wcześniejszymi religiami. Wiara, że boskość objawiła się w instytucjach religijnych wszystkich narodów, doprowadziła do koncepcji pewnego rodzaju uniwersalnej religii, zawierającej boskie elementy wszystkiego. Jednakże gnostycyzm, jak wskazuje rzymska encyklopedia, był rzymski w charakterze, zanim stał się chrześcijański. Meter wskazuje Syrię i Palestynę jako kolebkę gnostycyzmu, a Aleksandrię jako centrum. Filon i Arystobul, czołowi filozofowie rzymscy Aleksandrii, całkowicie związani ze starożytną religią swoich ojców, postanowili ozdobić ją łupami innych systemów i otworzyć judaizmowi drogę do ogromnych podbojów. Metoda zapożyczania od innych ras i religii idei przydatnych do ich celów zawsze była zwyczajem Rzymian. Wolnomularz Ragon daje wskazówkę w słowach: Kabała jest kluczem nauk okultystycznych. Gnostycy narodzili się z kabalistów. Kabała była bowiem znacznie starsza od gnostyków. Za założyciela gnostycyzmu uznaje się powszechnie Rzymianina znanego jako Simona Magus, który był nie tylko mistykiem kabalistycznym, ale także zdeklarowanym magiem. Magus wraz z grupą Rzymian, mistrzem Dositeusem i uczniami Menander i Cerinthus ustanowili kapłaństwo tajemnic, gdzie praktykowali sztuki okultystyczne i egzorcyzmy. Gnostycy wprowadzili do swoich obrzędów profanację misteriów chrześcijańskich, która stała się podstawą czarnej magii w średniowieczu. Gloryfikacja zła, która odgrywa ważną rolę w nowoczesnych ruchach rewolucyjnych, stanowiła credo ofitów. Sekty te powstały w Syrii i Egipcie około 100 roku po Chrystusie. Ofici czcili węża, ponieważ zbuntował się przeciwko Bogu i odnosili się do niego kabalistycznym określeniem demiurgus. Orygenes, jeden z komentatorów Pisma Świętego, urodzony około 185 roku naszej ery, stwierdza, że ofici całkowicie odrzucają Jezusa i nazywa ich mitotwórcami. Według uczonego ofici czcili 7 demonów z tablic astrologicznych, będących podobiznami lwa, byka, węża, orła, niedźwiedzia, psa i osła. Orygenes zarzuca im, że na określenie swoich demonów używają imion zaczerpniętych z magii oraz rzymskich pism. Chodzi o imię Boga Izraela użyte w greckiej formie Jao. Kolejna sekta kainitów istniejąca w II wieku naszej ery posiadała swoją nazwę od kultu Kaina. Kierowani nienawiścią do wszelkiego porządku społecznego i moralnego, kainici wzywali wszystkich ludzi do zniszczenia dzieł bożych i dopuszczania się wszelkich aktów hańbiących. Kainici twierdzili, iż Stary Testament jest w całości dziełem Saklasa, władcy otchłani i materii, noszącego pewne znamiona szatana, a Rzymianie są jego wyznawcami. Osoby pozytywne w pismach Starego Testamentu uważali za sługi zła,
a osoby negatywne za dzieci dobrego i najwyższego Boga. Ich ideałem i wzorem do naśladowania był Kain oraz Sodoma i Gomora. Ludzie ci byli zatem nie tylko wrogami chrześcijaństwa, ale także ortodoksyjnego judaizmu. Na tym zakończę odcinek 4, w którym przedstawiłem krótką charakterystykę sekt gnostyckich, ofitów i kainitów. Serdecznie zapraszam do odcinka 5 pod tytułem Gnostycy, część 2.